Dzień dobry, witamy serdecznie. Rozpoczynamy nasz obóz na Teneryfie. Przylecieliśmy wprawdzie już wczoraj, natomiast nie obyło się bez małych komplikacji. Niestety mój rower na lotnisku gdzieś się zagubił, ale już podobno jest w Mediolanie. Także bez stresu ruszamy na pierwszy trening. To już mój czwarty raz na obozie na Teneryfie i powiem Wam jedno, za każdym razem wracam do tego miejsca i z dużym sentymentem i z bardzo dużą nadzieją na super robotę. Każdy z tych obozów, które do tej pory tutaj miałem, był inny. Każdy z tych obozów przygotowywał mnie do różnych wyzwań. Natomiast mam już trochę takie wrażenie, że robię się coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem i przebywanie w takich miejscach przekłada się na to, że staję się również coraz bardziej świadomy i tą drogę chcę również Wam pokazywać. Dlatego też chciałbym, abyście udali się ze mną na takiego tygodniowego praktycznie vloga do Villa Flor, tutaj gdzie stacjonujemy, tutaj gdzie wykonujemy treningi i gdzie właściwie co roku przebywamy. Pokażę treningi, pokażę jedzenie, pokażę codzienne życie. Zapraszam do oglądania. W tym roku obóz zaczynamy wyjątkowo wcześnie, ponieważ zaczęliśmy go 13 lutego. Dzieje się tak z tego względu, że chcieliśmy trochę dopasować to do naszych indywidualnych startów, które mieliśmy i dyskutując z trenerem na samym początku roku o tym, kiedy ten obóz wykonać, powstało jedno ważne pytanie. No, kiedy będą pierwsze starty? I akurat mój pierwszy start będzie na wyspie zaraz obok, czyli na La Palmie, Acantilados del Norte, pierwszy mój bieg w ramach skyrunningu. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wyjazd nieco wcześniej i dlatego ruszyliśmy na Teneryfę już 13 lutego. Podróż, można powiedzieć, była niestandardowa, ponieważ już na początku były pewne problemy, lot był sporo opóźniony, po czym dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć międzylądowanie, ponieważ nie starczy nam na dolot do Teneryfy. Były wyjątkowo mocne jetstreamy, czyli takie przeciwne wiatry na tej wysokości, na której latają samoloty. W związku z tym samolot musiałby wziąć znacznie większą ilość paliwa, a w związku z tym byłby za ciężki do startu. No i tutaj właśnie zaczyna się pierwsza sprawa. W tym roku wziąłem ze sobą rower na Teneryfę i no, nie było to bez obaw, ponieważ pierwszy raz leciałem z rowerem, z całym case'em rowerowym i dzięki temu, a właściwie przez to, że ta sytuacja z lotem wynikła w ten sposób, po prostu część bagażów trzeba było wyjąć z samolotu, aby dostał zezwolenie na start. Oczywiście nie wiedziałem tego jeszcze w momencie, w którym akurat wylatywaliśmy, natomiast dowiedziałem się o tym już po przylocie. Czekając bardzo, bardzo długo na swoją walizkę z moim rowerem, no już wiedziałem, że coś jest nie tak. I podobnie jak 8 innych osób z naszego samolotu, okazało się, że jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy akurat swojego bagażu nie dostali. Na szczęście na miejsce przyleciała moja druga torba, natomiast ten 13 ze względu na to, że przeciągnęło się to wszystko aż tak mocno, czekałem na tą walizkę, później musiałem składać podanie o właśnie ten zagubiony bagaż, no to tak naprawdę tego dnia nic nie wykonaliśmy. A biorąc pod uwagę, że dzień wcześniejszy też był wolny, to były pierwsze moje 2 dni pod rząd wolne od czasu roztrenowania. Nie przełożyło się to oczywiście tak źle, natomiast oczywiście dało to też troszeczkę naszym nogom takie wrażenie ciężkości charakterystycznej po podróży. Niemniej jednak dojechaliśmy do Villa Flor późną nocą, rozpakowaliśmy się w naszym mieszkanku i pozwólcie teraz, że już się dosyć mocno będę posiłkował też planem treningowym, który dostaliśmy, dlatego że na miejscu realizujemy już od 14 właściwie 2 treningi dziennie. I oczywiście przyjeżdżamy tutaj na wysokość. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że nie jest to standardowy trening, wymaga on też pewnej aklimatyzacji. Natomiast ja dzięki temu, że w tym roku realizowałem HIIT training, miałem tą aklimatyzację ułatwioną i to był pierwszy przyjazd tutaj na Teneryfę, w którym praktycznie w ogóle nie odczuwałem problemów związanych właśnie z tą wysokością. Oddychało mi się tak samo, parametry tętna, parametry tempa oddechowe były dokładnie takie same jak na nizinach, stąd też mogłem od razu wejść na nieco wyższe obroty. I tak na samym początku, w pierwszy dzień, wykonaliśmy sobie 2 treningi. Na pierwszym treningu była to 15, to tętna 140 na takiej naszej półce
na wysokości od tam 1600 do 1700 metrów nad poziomem morza. Bardzo spokojny, powolny trening, właściwie można powiedzieć przywitanie z wyspą. Półka to jest taki odpowiednik dla ludzi, którzy kiedykolwiek byli w Szklarskiej Porębie, no albo w Zakopanem Regli. Można powiedzieć, że jest lekko pofałdowana, nie ma jakichś bardzo ostrych podbiegów, natomiast do takich szybkich rzeczy nadaje się idealnie. Na drugim treningu natomiast udaliśmy się na nieco bardziej techniczne bieganie, chociaż mamy tutaj kilka takich pętelek, które bezpośrednio realizujemy sobie z Villaflor. To była jedna z nich i tutaj na takiej niecałej 10-kilometrowej, około 9-kilometrowej pętli robimy około 400 metrów przewyższenia, więc jest to, można powiedzieć, jeden z łagodniejszych tutaj takich tras. Te dwa treningi służyły bardziej temu, żeby rozbiegać się po tej podróży, żeby mieć takie wrażenie większej mocy, troszeczkę przepchania tych płynów, no i dojścia do siebie właśnie, przetestowania też, jak będziemy reagować na tą wysokość. Kolejnego dnia realizowaliśmy już tak naprawdę dwa treningi. Realizowaliśmy na pierwszym treningu 20, również na tej samej półce, co zresztą zaraz zobaczycie, z końcowym progresem. Progresowaliśmy do tempa 3:10 na ostatnim kilometrze i również pozytywne zaskoczenie, ponieważ odbyło się to bez większych problemów. Jeśli chodzi o takie średnie tempo, no to też zobaczycie to na ekranie, natomiast 4:28 jak na tą półkę to jest naprawdę szybko, ponieważ zaczynaliśmy w poprzednich latach w takich prędkościach 5:0 może, czasami nawet 5:10, tak żeby się zaklimatyzować. Natomiast tutaj na średnich tętnach bardzo niskich, bo tutaj akurat na 140 zrealizowaliśmy właśnie taki trening. Dwudziestka skończona i dzisiaj już o wiele szybciej niż wczoraj, bo zrobiliśmy średnio po 4:28 całość. Z lekkim progresem na koniec, bo ten ostatni kilometr, który tam widzieliście, początek, zrobiliśmy ile? W 30? Tak lekko się napędzając pod sam koniec, więc było spoko. Adaptacja chyba co roku przebiega coraz łatwiej do tego typu treningów na wysokości. Wprawdzie zobaczymy, co będzie w dniu jutrzejszym, bo czeka nas wbieg na Guajarę, czyli 2,700 z kawałkiem. W sumie ostatni raz na takiej wysokości, podobnej wysokości do tej byliśmy na Mistrzostwach Świata na 2,500, więc trochę czasu już minęło. Myślę, że będzie dobrze. Natomiast na drugim treningu już realizowaliśmy sobie właśnie jednostkę, która była w bardziej tym technicznym terenie. Tutaj bezpośrednio wybiegając z Villaflor, na 10 km można sobie znaleźć pętlę, na której zrobimy nawet 750 metrów przewyższenia. Na tych 10 km. Tutaj zrobiliśmy nieco lżejszy jej wariant, bo wyszło nam około 600 metrów, 620 metrów na właśnie przewyższenia na tych 10 niecałych, 9 km, więc dosyć srogo, w takim bardziej troszeczkę technicznym terenie, co też możecie tutaj zauważyć właśnie na wideo. I takie treningi są potrzebne do tego, żeby się przyzwyczaić troszeczkę do tego skyrunningu, który będę biegał w tym roku. Natomiast jednocześnie musicie wiedzieć, że leczenie takiej tendinopatii, o której już kilkukrotnie wspominałem po Mistrzostwach Świata, tej kontuzji, która bardzo mocno się nasiliła też po skręceniu, zajmuje w normalnych wypadkach między 6 miesięcy, czasami nawet 8 miesięcy, do dojścia do pełnego takiego bezbólowego powrotu do sportu. Dlatego też ja w tym roku bardzo mocno uważam na przeciążenia, które są związane właśnie z tym ścięgnem mięśnia piszczelowego tylnego. Pierwszy, dłuższy trening, więc biorąc pod uwagę też to, że może być u góry dosyć gorąco, troszkę więcej tego picia będzie. Więc 2 litry płynów, no niemalże, litr 750. Planujemy koło 30 km, więc będzie to nieco ponad pewnie 3 godziny. Biorąc pod uwagę techniczność tego terenu, biegniemy dzisiaj na
Guajarę. I później lecimy na El Sombrero. To jest taka góra o kształcie właśnie sombrero. I grań pomiędzy Guajarą a Sombrero jest naprawdę ciężka technicznie, więc ona często, pomimo tego, że tam nie ma dużych przewyższeń, zajmuje dosyć dużo czasu. I może, tak jak wspomniałem, być ciepło przez Kalimę. Może troszkę więcej tych płynów. Jeśli chodzi o żelę, to 250 gramów. Tak, żeby wyszło mniej więcej 80 gramów na godzinę. Aby też coraz bardziej przyzwyczajać jelita do tego specyficznego wyzwania, jakim jest jedzenie w trakcie biegu. Szczególnie tych dłuższych jednostek. Dzisiaj raczej będzie spokojnie. Kurteczka jako obowiązkowy element wyposażenia. W końcu nie wiadomo, jak u góry będzie wiać. Mam taki patent, że kurteczkę ja sobie wsadzam tutaj do kołczana, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w kieszeniach. Dobra, ruszamy. Co mam zrobić? Chwyć kamerkę, ja pokażę, jak się nazywa nasz... To jest nasza dzisiejsza trasa. Nie wiem, czy będzie widać. Żebyś upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Tak, Dominik dba o to, żebyśmy... To są Czuли się zasady bezpiecznie. bezpieczeństwa. Biegniemy dzisiaj w bardzo technicznym terenie, więc trzeba uważać na to, żeby sobie nie rozwalić. Dobra. Tak, dlatego Dominik wziął papier toaletowy dla tych, którzy się boją. Dla siebie samego przede wszystkim. Ruszamy. Nie, czekajcie, Nie. bo się wyłączyło. Ja! Już... Co to ma być? Ale falstart. Już ten Wyobraź sobie, że... trener nie widział. Kurde, ledwo zaczęli i już mają przerwę. I już na kupę. Tak. Na Training Peaksie są takie dziury w trakcie. Sobie zrobisz przerwę. Właśnie Andrzej mi mówił, że jak sobie zaczynałem biegać w tym sezonie, to się dziwię, że tak co chwilę się zatrzymuje. To wiesz, a co zdjęcia robiłem. Kolejnego dnia, czyli w poniedziałek 16, wykonywaliśmy sobie long run. Pierwszy nasz long run, który biegaliśmy w tej okolicy. Nadmienię tylko, że w dni poprzednie miałem mieć przynajmniej jeden rower i troszeczkę pokrzyżowały mi plany to, że nie mogłem z niego korzystać, ale tutaj miałem też zaplanowany na drugim treningu rower. Na pierwszym, przepiękne warunki, co zresztą zaraz zobaczycie. I pierwszy widok na Tejdę w tym roku. W Polsce zima, ale tutaj też płaty śniegu leżą. Jedyna różnica jest taka, że tu można się ubrać w krótki podkoszulek, krótkie spodenki, nie zakładać raczków i czuć się dobrze. Ten bieg na Guajarę może nie był jakiś bardzo mocno pionowy, bo było tam 1740 metrów na 28 km. Przy średnim, dosyć niskim tętnie 137. Natomiast był on też wymagający pod kątem technicznym. Jak widzieliście, było bardzo mnóstwo takich niewygodnych kamieni. No i tutaj troszeczkę to moje ścięgno się na mnie obraziło. Nie bolało mnie jakoś bardzo mocno po tym, natomiast pojawiła się lekka opuchlizna, stąd też zdecydowaliśmy też o zmniejszeniu troszeczkę takiej objętości, a na drugim treningu miałem już pierwszy rower. I tak wyczekiwana przeze mnie chwila, czyli pierwszy rower, a tym razem wziąłem swój własny. No i tym razem mogę powiedzieć, że jestem już niemalże pro pod kątem zaopatrzenia, które mam, ponieważ mam pedały z pomiarem mocy, mam lepsze, sztywniejsze buty, sztywniejsze bloki, także kurczę nic, tylko po prostu łapać komy.
Uwielbiam jeździć na Teneryfie na rowerze. No musicie to wiedzieć, że jestem w ogóle, można powiedzieć, fanatykiem kolarstwa. Jeśli miałbym uprawiać jakiś sport poza bieganiem, byłoby to na 100% kolarstwo. Wychodzi mi to też dosyć dobrze. Tutaj na tym drugim treningu jechałem pod górę na taką przełęcz, która się nazywa El Retamar na 2100 metrów, czyli na początku miałem podjazd, później zjeżdżałem z powrotem do Villaflor, wykonując też takie pobudzeniowe 12 razy 20 sekund, wkręcając się na te nieco wyższe moce. I szczerze powiem, że to naprawdę dużo daje. To jest naprawdę fajne przepalenie, a dla mnie rower też pozwala utrzymać tą wyższą objętość bez zwiększenia ryzyka kontuzji. Pewnie chętniej bym biegał jeszcze więcej, ale jestem rozsądny i wiem, że na to jeszcze przyjdzie czas. No, na wysokości uderza to inaczej. Ostatnie powtórzenie wprawdzie byłem w stanie dołożyć, ale już na takich mocno podmęczonych nogach niemniej jednak mega się cieszę, że w końcu realizuję rower na zewnątrz, no nie tylko na trenażerze, no i jeszcze do tego w takich warunkach. No i tak wygląda szczęśliwy człowiek. Kocham bieganie, ale kolarstwo jest dla mnie takim sportem chyba numer 2 i na pewno jeśli kiedyś przestanę biegać, będę chciał jeszcze więcej jeździć na rowerze. Dzień 4 i można spojrzeć tam za okno. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Widzicie taki mglisty poranek, ale to nie jest mgła. To jest kalima, czyli wiatr nad Sahary, który przynosi piasek. I na szczęście nie jest to jakieś bardzo duże na naszej wysokości. Zrobiło się o wiele cieplej. I zapowiada to też dosyć mocny wiatr. W nocy zresztą bardzo mocno wiało. Na wysokości może wiać jeszcze mocniej. No ale niżej, na poziomie tam 400 do 500 metrów jest o wiele gorzej. Więc gdyby było jeszcze gorzej, no to trzeba by dzisiaj zmieniać plany treningowe ze względu na to, że jest to coś jak smog, tylko że w formie piasku, po prostu, który się unosi w powietrzu. A odnośnie kalimy to dobrze widać właśnie to oddzielenie, bo tam zobaczcie, słońce jest za mgłą. Tam gdzie biegniemy, no tam mamy dosyć przejrzyste niebo, więc myślę, że będzie fajnie. Następnego dnia, czyli we wtorek 17, mieliśmy wykonywać trening na dole, czyli na stadionie w Los Cristianos. Natomiast niestety zdarzyła się kalima. Kalima, która na tej wyspie zdarza się, no ja doświadczyłem stosunkowo rzadko, natomiast tutaj już zdarzyła ona się nam kilkukrotnie co najmniej. Kalima, czyli inaczej taki gorący wiatr z nad Sahary przynoszący jednocześnie piasek. I wtedy robi się troszeczkę podobnie do smogu w Krakowie w zimie. Oczywiście nie jest to może taki sam rodzaj zanieczyszczenia, natomiast ten poziom pyłów zawieszonych potrafi bardzo mocno wzrastać. W tym akurat przypadku on skoncentrował się całkowicie na dole wyspy oraz do wysokości tam 500-600 metrów nad poziomem morza, więc u nas było dosyć czysto. I na samym początku z Rafałem, ponieważ Marcin tego dnia miał sesję, zjeżdżaliśmy w dół, natomiast patrząc na to, jak wygląda powietrze na dole, zawróciliśmy się do góry, no i biegaliśmy na półce. Nasz pierwszy trening, można powiedzieć zadaniowy, pierwszy trening progowy, czyli trening 2 razy 2 km plus 6 razy 1 km. Kierujemy się wtedy w terenie tętnem, nie tempem i zaraz zresztą zobaczycie, jak przebiegały poszczególne odcinki. Po raz kolejny na półce. A to wynika z tego, mieliśmy dzisiaj zjechać na stadion i zrobić 2 razy 2 plus 6 razy 1 w nieco szybszym tempie, takim progowym. Natomiast kalima na dole jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie
no cały czas zawalone pyłem, więc tu u góry mamy dosyć czysto, dlatego tu zdecydowaliśmy się zamienić ten trening i zamiast biegać na tempo, a mieliśmy biegać od 3:10 do 3:05, będziemy po prostu biegać na tętno. W moim przypadku będzie to około 172, max 174. Będziemy mierzyć kwas też w przerwie, także wszystko zobaczycie. Gotów? Dobra, czekaj. Lepiej tutaj, nie? Nie, no tu. Otworzę, będzie prościej. Dobra. Uważaj, żeby sobie nie kapnąć, nie? Więc zawsze tak dobrze jest z dala od aparatu stanąć. Idealnie. Czyli trzymam w sumie do 172. Teraz 1,5 minuty przerwy, nie? Ale w tą stronę, kurde, jest coraz prościej. No. Pierwszy kilometr tam z tej drugiej trójki był z górki praktycznie. Trzeciej kilometrówce. Straszny suchar dzisiaj tutaj jest. Mocno powietrze takie może nie tyle zapylone, co właśnie bardzo, bardzo mało wilgoci. Więc picie na potęgę. Koniec treningu. Biegało się w sumie dosyć dobrze. Pierwszy akcent progowy jeszcze do tego robiliśmy na wysokości. Tak jak wspomniałem, mieliśmy robić na płasko na dole na stadionie, ale no kalima się jednak utrzymuje w dosyć dużym stopniu. Wyszło dobrze. No jak widzieliście, kwas w punkt. Tak powinno być. Więc czekamy na następne ciężkie jednostki fundowane przez trenera Andrzeja. Pewnie coś następnego mocnego w piątek, czyli za 3 dni. Biegało się bardzo dobrze.
I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi też o kwas, który tutaj miałem, czyli kwas na początku 4,1, później 3,9, było to idealnie na progu, więc zmieściłem się w tym pożądanym zakresie. Troszeczkę inny rodzaj pracy od tego na płaskim, ponieważ no wiadomo, że tutaj jest i podbieg, i zbieg, więc nie jest to aż tak duża prędkość, którą osiągalibyśmy na stadionie. Natomiast tutaj, szczerze powiem, bardzo mocno i bardzo fajnie weszło to właśnie progowe bieganie. Na drugim treningu czekał trucht, leciutki trucht, który wykonałem na bieżni mechanicznej. Okazało się, że dzisiaj na Teneryfie obchodzą ostatki. No i właściwie wszystko jest zamknięte. Szukałem siłki przez jakąś godzinę, ale finalnie się udało. Jak widać, hit training kontynuowany, bo inaczej się nie da. Ale to tylko 20 minutek na rozgrzewkę, a teraz ruszam z siłownią. Plus czekała jeszcze siłownia, którą wykonałem sobie już sam, bo chłopaki nie mogli akurat tego dnia zjechać na dół. Podstawowe wzorce też takie zapobiegawcze do tych rzeczy, które dolegają mi jako zawodnikowi. W środę następnego dnia, jako dzień typowo taki tlenowy, wykonaliśmy sobie 2000 na tej półce drugiej, czyli na 2100 metrów od takiego miejsca, które się nazywa Parador Canadas del Teide. Wykonaliśmy sobie 2 treningi. Pierwszy trening to była 20 na takim progu tlenowym, można powiedzieć, czyli no tam do tętna 150 miałem się poruszać, plus 5 razy 150 metrów takiego szybszego rytmu na rozkręcenie. Ta druga półka jest, można powiedzieć, bardzo podobna pod kątem ukształtowania terenu, chociaż tu na tej naszej dolnej półce jest znacznie więcej takiego up and down, tam jednak jest na samym początku up, później jest mocno down, więc trzeba wracać w drugą stronę, jest znacznie bardziej pod górę. Ona jest też oczywiście wyżej, więc takie wyjścia aklimatyzacyjne są cenne dla nas pod kątem tych odczuć. I szczerze powiem, że biega się naprawdę super, dlatego myślę, że ten hit, który wykonywałem, przełożył się naprawdę bardzo mocno na dobrą adaptację. Tutaj średnia 4,25, średnie tętno 144, więc mega dobrze. Na drugim treningu również półka, czyli tutaj tej logistyki dziennej było trochę więcej, bo wyjazd do góry zajmuje nam około 25 minut stąd, więc na drugim treningu wykonywaliśmy sobie już taką naszą zwyczajową pętelkę dookoła takiej górki i tutaj wykonywaliśmy sobie ją w bardzo spokojnym tempie, bo już 4,48. I szczerze powiem, że ten pierwszy tydzień można powiedzieć, że zawsze jest taki na rozpoznanie. Trzeba być bardzo uważnym odnośnie tego, jak wyglądają nasze reakcje organizmu. Trzeba być pokornym wobec tych reakcji, ponieważ ja, nauczony już własnym doświadczeniem z pierwszego mojego obozu na Teneryfie, kiedy troszeczkę się zajechałem i dochodziłem po tym obozie do siebie przynajmniej ze 3 tygodnie, wiem, że często trzeba powściągnąć nieco wodze fantazji i trzeba te lejce nieco poskromić. Dlatego ważne jest to, żeby przypilnować kilku takich elementów, przypilnować elementu właśnie związanego bezpośrednio ze snem, ponieważ śpimy tutaj naprawdę bardzo długo, takie powyżej 8 godzin, 8 godzin 30 minut to jest minimum do tego snu. Praktycznie można powiedzieć, nie spędzamy czasu na nogach, poza tym, co zaraz zobaczycie, poza treningami, tak aby nie zajeżdżać się właśnie nadmiernie i żeby nie powodować sobie takich wielkich obciążeń. I można powiedzieć, że dzięki temu też i dzięki temu, że ograniczyłem sam też trochę ilość obciążeń tych zewnętrznych, którą mam na sobie, znacznie lepiej też ten trening w tym pierwszym tygodniu wchodził. Czuję, że adaptuje się znacznie lepiej, że ta forma tlenowa przede wszystkim dopisuje, no i oby tak dalej. To jest podstawa właściwie każdego obozu. Makaron, kurczak i jakieś tam dodatki. Jak Rafał przed chwilą stwierdził, że w sumie najbardziej to będziecie zdziwieni tym, że ten posiłek jemy chyba godzinę po ostatnim. Tak, no w sumie skończyliśmy posiłek i zaczęliśmy robić kolejny. Dokładnie, ale to wszystko dlatego, że w sumie pomiędzy 2 treningami bardzo szybko trzeba uzupełniać te węglowodany, a na następny trening wychodzimy pewnie za jakieś 2,5-3 godziny może. Także no trzeba trochę tego nawalić. Trzeba ładować. Trzeba tego zjeść, ale no na razie się nam chce i to wygląda naprawdę ładnie. O proszę, wystarczy zobaczyć. Niam niam. Niam, pyszna. No. Marcin niam niam. Rewelacyjna. Ja też tak uważam.
Wielu z Was bardzo często pyta o jedzenie w trakcie takiego obozu. No i kurczę, tutaj jest cała epopeja. No, jedzenie to jest generalnie podstawa, można powiedzieć, tego, co robimy poza treningiem i poza spaniem, poza odpoczywaniem. Tutaj codziennie naprawdę duże ilości i węgli, i kalorii idą. Proszę, tak wygląda arcydzieło przed wsadzeniem do piekarnika. Myślę, że będzie naprawdę spoko. Szybkie, dobre, pożywne. Efekt końcowy jest przepiękny. Masterchef. Jedyny raz, kiedy zrobiliśmy to w ten sposób. Średnia spalania, żebyście mieli takie porównanie, średnia dzienna, nawet w przypadku, w którym jest to jeden trening, to jest często 4,5 tysiąca kilokalorii dziennie, a w dni takie, jak wykonywałem na przykład później, czyli powiedzmy 4-godzinny rower plus później jeszcze 1-godzinny trening na nogach biegowy, wychodziło nawet 6000 kilokalorii. Przejedzenie takiej ilości często jest niemożliwe bez specjalistycznego żywienia, dlatego tutaj oczywiście żele wchodzą w ruch. Staramy się, jeśli to są wysiłki długie, przynajmniej ja spożywać minimum 80 gramów węgli na godzinę wysiłku. No i oczywiście uzupełniamy to też tymi pięknymi posiłkami, które zaraz będziecie mogli zobaczyć. Naleśniczki zamiast gofrów. Gofrownicy nie mamy. Wyjdzie z tego kurna vlog kulinarny, a nie treningowy. Ale to w sumie też część treningu. A samo to będzie bardzo dobre. Nie tylko jemy i trenujemy, chociaż jemy głównie. Na to można patrzeć. Piękne, wystarane dania. Dobrze, że nagrywamy to w drugi dzień, bo nigdy już nie zobaczycie, jak gotujemy w ten sposób. A na deser igrzyska. Kulinariów ciąg dalszy, czyli co to jest? Ekspresowe ciasto jabłkowe. Patrzcie, jakie piękne. Kurde. No. Nie trzeba dużo. No, super. Naprawdę się staramy. Dogadzamy sobie. Wasze zdrowie. Musicie wiedzieć też, że na jedzeniu dziennie spędzamy tak minimum 2 godziny i jest to naprawdę spore przedsięwzięcie. Teraz gotujemy akurat dla 3 osób, natomiast jeśli osób na obozie jest więcej, zasadniczo ten czas się bardzo, bardzo mocno wydłuża. Dlatego pomagamy sobie nawzajem w kuchni. Z Marcinem i z Rafałem akurat dogadujemy się świetnie, znamy swoje potrzeby, bardzo dobrze się już znamy ze wszystkich poprzednich wyjazdów. Zgrywamy się zarówno treningowo, jak i pod kątem tego życia codziennego, które na obozie wygląda w bardzo ograniczony sposób. Zapraszamy na nasz house tour. Wejście. I jak widać, wymagające schody po mocnych treningach. Na pewno będziemy mocniejsi. I zapraszamy do środka. Oczywiście buty do ściągnięcia. No i zaczynamy. Bezpośrednio najważniejsze miejsce w całym lokum, czyli łazienka. Pokoje. Porządek jest obozowy. Mi dopiero co przyszedł rower, więc obiecuję, że tu posprzątam. Tam mamy basen. Oczywiście śmiejąc się. Część główna. Proszę bardzo. Królestwo gotowania. Obszar wypoczynku. I następny pokój. Jest czysto. Strefa relaksu. Jest generalnie czysto, jest strefa relaksu. Widoczek z okna. A zawsze ładny. Świeci słońce, czego chcieć więcej. Oczywiście każdy z nas pracuje zawodowo. Każdy z nas pracuje nieco inaczej. Ja, jak dobrze wiecie, prowadzę te moje 2 placówki fizjoterapii, treningu, osteopatii w 2 miastach. Teraz mam bardzo dużą pomoc od swoich współpracowników, za co im wdzięczny jestem mega i bardzo mocno im dziękuję, ponieważ dużą część obowiązków już
udało mi się delegować. Dużą część obowiązków udało mi się w taki sposób zdelegować, że nie jestem tak jak na poprzednich wyjazdach obciążony takimi naprawdę codziennymi często sprawami, taką bieżączką. Podejmuję naprawdę ważne decyzje, ale oczywiście cały czas muszę nad tą firmą pracować. Dlatego zazwyczaj czas pomiędzy pierwszym a drugim treningiem mija na tym, że wykonujemy swoją pracę, czyli każdy z nas, tutaj akurat mamy ten komfort, że możemy leżeć w łóżku i po prostu pracować zdalnie. Trzeba czasami ogarnąć coś bardziej tak umysłowo, trzeba czasami zrobić bardziej wysiłkowe rzeczy, co czasami jest trudne przy tak dużej ilości obciążenia, ponieważ musicie wiedzieć, że trening i logistyka dookoła niego same na co dzień to jest sam trening z takiego tygodnia, to jest minimum 25 godzin, plus dojazdy, plus właśnie ogarnianie jeszcze dodatkowo jedzenia, no i plus ta regeneracja. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wychodzi z tego pełnoetatowa praca, takie przygotowania do treningów. Sam trening zajmują około tych właśnie 8 godzin, można powiedzieć średnio dziennie. No i cała reszta jest zostawiona na pracę, więc plus jest taki, że trzeba bardzo mocno się spiąć i być bardzo mocno produktywnym w tym krótkim czasie, po to, aby nie narobić sobie też zaległości. Jak również wiecie, pracuję też z zawodnikami, to jest również kolejna taka cegiełka i kolejny czas pracy, który wykonujemy sobie właśnie zazwyczaj pomiędzy tymi treningami. Staram się tak manewrować tym czasem pracy, żeby to zawsze był jeden blok właśnie w ciągu dnia i to jest też duża zmiana dla mnie w porównaniu z poprzednimi latami, że pracuję rzeczywiście w określonych blokach, a nie z doskoku, tak jak to robiłem wcześniej. To pozwala mi utrzymać też pewien rygor, ponieważ ja największy problem na tych obozach dotychczasowo miałem z tym, że wykonywałem pracy za dużo, wykonywałem tej pracy rozrzucone w ciągu dnia, często zapominałem o niektórych zadaniach. Teraz jestem znacznie bardziej już pod tym kątem ogarnięty, ale to wiecie, przychodzi po prostu też z doświadczeniem. Reszta dni bardzo często, czy takiego dnia upływa nam na rozmowach, na ogarnianiu tego życia na co dzień, na odpoczynku oczywiście, no i też czasem, tak jak w tym przypadku, mieliśmy możliwość fascynowania się, oglądania Igrzysk Olimpijskich Zimowych, co zajmowało nam też czasem wieczory. Niejednokrotnie kładliśmy się spać troszeczkę później ze względu na oglądanie tych rywalizacji. Natomiast jako dla sportowców jest to dla nas mega, mega emocjonujące i po prostu, no super się inspirować najlepszymi na świecie. To koniec tego naszego pierwszego vloga, natomiast spodziewać się z Teneryfy materiałów możecie znacznie więcej. Będę pokazywał Wam poszczególne treningi, postaram się ponagrywać też coś więcej z samego żywienia i z samego jedzenia, którego tutaj naprawdę przerabiamy bardzo dużo. Myślę, że wzorem tego vloga z 2 lat wcześniej zrobię taki vlog kulinarny z jednego dnia, tak żebyście mogli widzieć też, jak zmienia się moja dieta na przestrzeni tych lat, co jemy tak naprawdę na tym obozie i jak sobie radzimy z tą podażą energetyczną, za co no, tutaj szczerze muszę podziękować Monice, która jest moją dietetyczką już od tych 3 lat ponad i dzięki naszej współpracy ogarnęliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy, nie tylko sportowo, ale również i zdrowotnie, więc śmiało mogę ją polecić swoim brzuchem, swoimi rękami, swoimi nogami, ponieważ akurat u mnie zrobiła naprawdę spore rzeczy. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że trenuje się Wam dobrze. Ja bardzo cieszę się z tej możliwości, którą też mam dzięki swoim sponsorom, że mogę tutaj przebywać bez takiego ciśnienia, bez jakiegoś poczucia właśnie takiej niestabilności, więc bardzo cieszę się, że mogę poświęcić ten czas na rozwój sportowy i na prezentowanie Wam tego wszystkiego, co tutaj właśnie widzicie. Jeśli podobał się Wam ten materiał, oczywiście jeśli jesteście w stanie, wesprzyjcie proszę kanał na Patronite. Dzięki temu takie treści mogą się pojawiać znacznie częściej, w znacznie większej ilości, w znacznie lepszej jakości. Dzięki oddaniu całości tego montażu osobom, które znają się na tym znacznie lepiej, a także dzięki sprzętom, w które mogę zainwestować. Jeśli nie możecie pozwolić sobie na takie stałe wsparcie, będę Wam wdzięczny za takie wsparcie na platformie Suppi, gdzie możecie postawić mi taką jednorazową wirtualną kawkę. Tymczasem proszę subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzami, jak przebiegają Wasze przygotowania do sezonu i do zobaczenia w następnych odcinkach z Teneryfy.